A dziś niespodzianka, ale nie wiem, czy to jest fajna, czy niefajna niespodzianka. Ten film nie będzie zwykłym tutorialem. Chcę Wam porównać dwa preparaty, z którymi klienci naszego sklepu często miewają problemy. I tak jak widzieliście na początku, będzie mowa o preparacie do spękań dwuskładnikowych. Nazwa podobna, sposób wykonania praktycznie identyczny, ale efekt końcowy to dwie różne bajki. I jak całe nasze serducho włożymy nie do tej bajki, to zawód może być ogromny. A preparaty w wersji mini wyglądają tak. To są spękacze dwuskładnikowe do spękań klasycznych i delikatnych, czyli fine line. Dla porównania, czyli na potrzeby filmu, jak widzieliście na początku, zrobiłam dwa pudełka, ale po tym, co było przed nakładaniem preparatu i po, tylko się delikatnie przelecę. Kółeczka ze sklejki pomalowałam na biało białą farbą akrylową, przykleiłam papier ryżowy, a następnie wszystko zalakierowałam lakierem akrylowym matowym. Boki przyciemniłam, bo to świetnie wygląda, ale właściwie mogłam to zrobić przed lakierowaniem. Na etykietach preparatów jest rysunek, który nam obrazuje, jak te spękania po wykonaniu będą wyglądały, ale kto na to zwraca uwagę? Okej, może ktoś zwraca, ale ja do tej pory zupełnie na to nie popatrzyłam. Z tyłu kółeczka podpisuje, chociaż ostateczny efekt spękań jest tak różny, że nie ma szans, abyśmy się mogły pomylić. Pierwszą różnicę widać już w opakowaniu. Step 1 w obu preparatach jest po prostu biały, natomiast step 2 w klasyku jest biały, natomiast w spękaniach delikatnych jest żółto-brązowy. Step 1 w obu preparatach wygląda tak samo, ponieważ jest to ten sam preparat. Jeżeli macie oba preparaty w domu i w którymś jedynka się skończy, to możecie użyć po prostu jedynki z drugiego zestawu. I jeżeli chodzi o step 1, to nie ma tutaj żadnej filozofii, po prostu nakładamy. Ale może w tym czasie podrzucę dwie istotne uwagi. Jeżeli zależy Wam na grubych spękaniach, to step 1 trzeba nałożyć dwukrotnie. Nałożyć, wysuszyć i jeszcze raz nałożyć. Nakładamy dwie warstwy, a nie jedną grubą. To naprawdę istotna różnica. Step 2 najlepiej nałożyć natychmiast po wyschnięciu jedynki. Jeżeli jedynka jest przesuszona, czyli leży u Was w domu 2, 3, 4 dni, to może nie zadziałać. Wtedy warto nałożyć step 1 jeszcze raz, wysuszyć i dopiero nałożyć dwójkę. Step 2 w klasyku jest preparatem dosyć rzadkim i ma kolor mleczny. Staram się go rozłożyć bardzo równo, bo w tym wypadku sposób rozłożenia jest naprawdę kluczowy. Preparat rozprowadzam wyłącznie prostymi ruchami i to ma znaczenie. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda, gdy tego nie pilnujemy. Na dużym kółku preparat rozprowadziłam najlepiej jak umiałam, a na małym najpierw rozprowadziłam równiutko, a teraz wykonałam półokrągłe ruchy. Preparat się wypoziomował i moich półokrągłych pociągnięć zupełnie w tej chwili nie widać. Step numer 2. Spękania delikatne. W tym zestawie dwójka jest żółta, więc nie ma problemu, żeby odróżnić, który z preparatów zastosowałam. Spękaniom delikatnym bardzo dobrze zrobi, gdy step numer 2 wmasujecie pędzlem w podłoże. Czyli nie tylko nakładacie preparat, ale potem jeszcze troszkę go pędzlem smyracie, żeby się ładnie połączył z jedynką. Jeżeli dwójka zaczyna Wam uciekać z powierzchni i tworzą się małe dziurki, to nie szkodzi. Tak długo miziacie pędzlem, aż one przestaną się tworzyć. A na serduszku najpierw preparat rozłożyłam równo, a potem wykonałam, podobnie jak poprzednio, półokrągłe ruchy. Gdy step 2 troszkę przeschnie, na tyle, żeby powietrze z suszarki nie przesuwało lakieru, można to wszystko fajnie podsuszyć, bo wtedy spękania będą piękniejsze. Albo jeżeli macie taką możliwość, wystawcie pudełko ze spękaniami na słońce. Wszystko jest już gotowe, ale dopóki nie wypełnię spękań, to one w kamerze są prawie niewidoczne. Do wypełnień polecam pasty woskowe, ale zrobiłam o nich całą serię filmów i podlinkuję Wam je pod tym wideo. Tutaj tylko dodam, że uwielbiam te woski, bo one są wielozadaniowe. Jak widzicie, mam ich sporo, to nawet nie są wszystkie, ale głównie polecam klasyczną umbrę, złoty, srebrny, biały, no i jeszcze jakiś kolor, który najbardziej lubicie. A w tym filmie polecę klasykiem i on jest dostępny zarówno w firmie Pentard, jak i Stamperia. Dziewczyny, to właściwie te same preparaty i nie jest istotne, który z nich posiadacie.
Mój wosk jest już prawie wykończony, ma 5 albo 6 lat i w dalszym ciągu bardzo dobrze działa. U mnie do aplikacji najlepiej sprawdzają się bawełniane stare szmatki. Zacznę od wypełniania w wersji klasycznej, bo tutaj często u Was zaskoczenie jest największe. W telefonie często słyszę: Pani Kasiu, ojej, czemu te spękania wyszły mi takie grube? Miały być delikatne, nie o to chodziło, co zrobiłam źle? I smutna prawda jest taka, że wszystko zostało zrobione perfekcyjnie, tylko preparat nie ten. Zobaczcie, te spękania wypełnione są tylko troszeczkę. Wiele linii wycieram, żeby zostały tylko delikatne zarysy, bo inaczej rysunku nie byłoby zupełnie widać. A teraz małe kółeczko, zwróćcie uwagę, w jaki sposób kształtują się spękania. Mimo że preparat się samopoziomował, to obecnie widać każde krzywe pociągnięcie pędzla. Fajnie, jeżeli komuś zależy na takim efekcie, no to warto wiedzieć, że ten preparat daje tego typu możliwości. Natomiast spękania delikatne, w mojej opinii, to właśnie takie, których oczekujemy, stosując preparat do spękań dwuskładnikowych. No i właśnie te powinny nazywać się klasyczne, a te poprzednie na przykład country. Pasty woskowe nakładamy na powierzchnię małymi partiami, a następnie szybciutko zbieramy nadmiar szmatką. Jeżeli preparat Wam wyschnie albo będzie go za dużo, to można nawet po wyschnięciu usunąć go terpentyną balsamiczną. Pamiętacie, na serduszku także robiłam półkoliste ruchy pędzlem, nakładając dwójkę, ale obecnie tego zupełnie nie widać. Natomiast różnica w efekcie końcowym między spękaniami klasycznymi a delikatnymi jest olbrzymia. Turbo ważna informacja, spękania dwuskładnikowe trzeba zabezpieczyć lakierem. I to zawsze musi być lakier rozpuszczalnikowy. Jeżeli będziecie mieć pomysł, żeby wypróbować do tego lakier akrylowy, no to na pewno tylko raz. Lakier akrylowy zniszczy Wam pracę. On się zważy na spękaniach i praca będzie dosłownie do wyrzucenia. Jak uprzedzałam na początku, to nie jest zwykły tutorial. Film z ekspresowym wykańczaniem pudełek sobie leci, a ja Wam będę mówiła niekoniecznie o tym, co widać. Przyznam, że nie przepadam za spękaniami klasycznymi. Gdy zależy mi na uzyskaniu podobnego efektu, to zazwyczaj używam spękań jednoskładnikowych, ponieważ klasyczne dwuskładnikowe wydają mi się takie toporne. Ale z drugiej strony widziałam przepiękne prace z użyciem tego preparatu. Żeby troszkę oddać klimat spękań klasycznych i delikatnych, pudełka wykończyłam odrobinę inaczej. To pudełeczko jest zrobione bardziej w klimacie country. Nie ma filigranowych nóżek ani delikatnej gałki. Jedynym ozdobnikiem jest kokardka z przodu, którą dosyć mocno postarzyłam. Natomiast przy spękaniach delikatnych, które wyglądają jak popękana porcelana, możemy sobie pozwolić na dużo więcej finezji. A na koniec wielka prośba ode mnie. Jeżeli dotarliście do końca tego filmu, to wiecie, czy on był dla Was przydatny, czy nie. Czy warto takie robić, czy tego typu tutoriale są bez sensu. Nie proszę Was o komentarz, bo nie każdy lubi pisać, ale dajcie kciuka w górę albo kciuka w dół. Wtedy dla mnie to będzie bardzo jasny komunikat, czy jest ok, czy tego typu nudnych filmów już nie robić. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle lista użytych produktów znajduje się pod tym wideo. Do zobaczenia.